A my jedziemy. I jedziemy nie prosto po Polsce, a jedziemy w stronę słońca. W stronę słońca. Jedziemy w Ukrainę. Trzeba zatankować samochodzik i już jechać w daleką drogę. Już 6 rano, ale jeszcze bardzo ciemno na ulicy. Myślimy, że tylko kiedy przyjedziemy już do granicy, to będzie słońce. Witamy cieplutko nasi drodzy. Już zrobiło się światło i nas trochę już lepiej widać. I jedziemy już my gdzieś koło Zamościa. Blisko Zamościa. Jedziemy do granicy z Ukrainą. Jedziemy w Ukrainę przez Hrebenne Rabu-Ruськu. I co, Grzegorz, cieszysz się, że jedziesz do Ukrainy? Tak, boję się trochę. Co będzie? Tak, Grzegorz jedzie pierwszy raz w Ukrainę. Mamy nadzieję, że wszystko będzie spokojnie, wszystko będzie dobrze. Mam nadzieję. Tak, nie przeszkadzam kierowcy, bo teraz gdzieś przyjedziemy, więc myślimy, że dziś będzie ciekawo. Na drogie teraz jeszcze mało samochodów. Pogoda dziś nie bardzo dobra w Polsce, ale dobrze, że choć nie dużo pada, chociaż czasem pada trochę. Takie niebo nie bardzo ładne i taki duży wiatr dziś. Trochę czujemy w tym samochodzie. Już wkrótce będziemy jechać przez Zamość. Miasto, które lubimy i w którym już byłyśmy. Ile razy? 2, 3, już nie pamiętam. Kawałek drogi już przyjechałyśmy. Jeszcze 127 km do punktu przeznaczenia. Jedziemy trochę dalej i myślimy, że wszystkim będzie ciekawe, gdzie jedziemy, ale o tym powiemy trochę później. Do Odessy. Tak, do Odessy. Chyba trochę bliżej, nie do Odessy. Powiedzmy tajemnicę, gdzie jedziemy z Grzegorzem. A jedziemy my dziś do Lwowu i myślimy, że to wszystkim będzie bardzo ciekawe. Stała się u nas taka sytuacja w życiu i nam trzeba było bardzo pomóc. I oczywiście, że Grzegorz zaproponowałeś nam pomóc. Więc zwiedzamy Lwów. Zwiedzamy Lwów dzisiaj. Będziemy zwiedzać Lwów. Grzegorz pierwszy raz jadę do Ukrainy. Myślimy, że dla niego to będzie też ciekawe doświadczenie. My byłyśmy w Lwowie, z tej strony nigdy nie jeździłyśmy. Do wojny byłyśmy w Lwowie kilka razy, ale teraz możliwe coś się zmieniło. Mamy nadzieję najlepsze, więc jedziemy. Od Lublina to bardzo blisko nam, gdzieś 217 km trzeba przyjechać. Zobaczymy, jak przejdziemy do granicy. Myślimy, że to wszystko będzie szybko i my wkrótce będziemy już w Lwowie. Jedziemy po ulicy Lwowskiej. Tam gdzieś w końcu drogi widać, że teraz będzie wschód słońca, ale niestety pogoda zła, więc będzie on nie bardzo ładny. 56 do granicy. A do granicy nam pozostało jeszcze 56 km. W Polsce jak zawsze bardzo dobra droga do samej granicy. Nam zostało jeszcze niedługo, ale cieszymy się bardzo. Grzegorz cieszy się, że jadę do Ukrainy, tak Grzegorze? Bardzo się cieszę. Bardzo cieszę. No ja oczywiście, że też. Może tam gdzieś widać, że trochę słońce może będzie. Mamy nadzieję. No już granicy kręcić nie będziemy, tylko wszystko koło granicy, bo tego robić nie można.
Taki wiatr, że ptakom bardzo trudno odlecieć. I to bardzo dobrze widać. Zawsze jeździliśmy przez Przemyśl i nie wiedzieliśmy, że tutaj tak blisko można wyjechać przez Rawę-Ruську, koło Zamościa w ogóle, wyjechać do Ukrainy. I oczywiście Ukraińcy, którzy mieszkają tak blisko Polsce, tutaj mogą jeździć do domu codziennie, bo do Odessy nam jechać 1200 km, to jest dosyć daleko, a do Lwowu tutaj w ogóle prawie nic. Bardzo wcześnie i to bardzo dobrze, bo tak widzę, że na drodze mało samochodów i nikt nie przeszkadza i mamy nadzieję, że na granicy nie będzie kolejek. Do granicy z Ukrainą i do Hrebennego zostało jeszcze 15 km i my, można powiedzieć, że prawie przyjechałyśmy. Nie wiem, jak Grzegorz, a ja już czuję, że moja Ukraina blisko. Grzegorz Czuję strach. Grzegorz czuje strach, ale mam nadzieję, że straszno nie będzie. Trochę strasznie granicę przychodzić, ale mamy nadzieję, że będzie w porządku. Polską granicę szybko, mam nadzieję, przyjdziemy, bo Grzegorz jest Polakiem, a ukraińską granicę może szybciej przyjdziemy, bo jestem Ukrainką, jakoś jeden drugiego zrozumiemy. Ale czuję, że już jesteśmy blisko. Ten moment, kiedy jechałyśmy do Ukrainy i rozmawiałyśmy, nie wiedziałyśmy o tym, że w Lwowskiej oblasti były rakiety. A dowiedzieliśmy się o tym już kiedy wracali z Lwowa. Ale to pewnie dobrze, że nie znali tego, bo bardzo by martwiłem się. Nasi drodzy, już przejechałyśmy granicę i jesteśmy w Ukrainie. Przeżyliśmy bardzo szybko, wszystko minęło szybko, pooglądali nasze dokumenty, szybko przyjechaliśmy i teraz jesteśmy w Lwowskiej oblasti. Już jesteśmy w Ukrainie. Ja jestem w domu, a Grzegorz teraz jest w gości naprzeciwko. Teraz będziemy mieć jakiś posiłek, żeby jechać jeszcze 70 km do Lwowu. Cieszę się, że to wszystko tak szybko, bo ja myślałam, że to będzie bardzo długo, bo kiedy jechałyśmy ostatni raz do Polski jeszcze na początku wojny, to takie kolejki były na tych granicach dla samochodów, że to po prostu było strasznie. Ale teraz było tylko kilka samochodów i to wszystko szybko bardzo minęło. Jedziemy po Ukrainie, jedziemy po naszej Ukrainie. Trochę teraz jeszcze nie dużo widać różnicy, ale zobaczymy, co będzie dalej. Якби не було добре у чужій країні, але завжди, коли приїжджаєш до своєї країни, то почуваєш себе, правда, вдома і почуваєш себе на рідній землі. І хоч Львов знаходиться далеко від Одеси, але все-таки чуєш, навіть повітря пахне домом. От
od razu дуже nie widać tej różnicy, ale zauważył Grzegorz, trochę drogi mamy inni, ale całą normalna droga, tylko tam kilka jam było. Życie potrafi zaskoczyć. Nie wiedzieliśmy wcześniej, że tak będziemy jechać z Grzegorzem gdzieś do Lwowa, ale tak wyszło, że i Grzegorz trochę turystycznie tak ma przygody. No i my jak zawsze też mamy przygody. Оскільки Львівська область близько кордону, то можна помітити, що дуже багато подобних будинків, як зі сторони польського кордону, так і зі сторони українського кордону. Już jesteśmy gdzieś blisko Lwowu, nam jeszcze 30 km. Na początku załatwiamy wszystkie sprawy, a później będziemy oglądać to miasto. Lwów jest bardzo ładne miasto, kiedyś tam była kilka razy, no a teraz mam możliwość jeszcze tam przyjechać. Teraz jedziemy z Grzegorzem po Lwowu, koło Lwowu i cały czas pracuje Polskie Radio. Więc jak zechcecie jechać do Ukrainy, możecie nie martwić się o muzykę. Tutaj pracuje Polskie Radio i wszystko bardzo dobrze, nie trzeba nic innego szukać. O, ja to powiedziała i przestało pracować. Wszystko, już Polskie Radio nie pracuje w Lwowie, tylko koło Lwowu pracuje. Do Lwowu u wszystkich miasteczkach, a w Lwowu wszystko, tylko ukraińskie trzeba słuchać. Dożyłam do tego momentu, że mi już trudno jeździć po Ukrainie, bo ja patrzę na numery samochodów i jakoś dziwne, że oni jakoś nie tak wyglądają. No, przyzwyczailiśmy się już do polskich, a tutaj już ukraińskie, swoje rідne. Już wjeżdżamy do samego Lwowu, więc zapraszamy do następnego odcinka. Do widzenia, do zobaczenia i jak zawsze buziaczki.